Serdecznie zapraszam do odcinka 93 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 30. W poprzednim, 92 odcinku opowiedziałem o pochodzeniu Samarytan. W tym odcinku opowiem o pierwszych ludziach i grzechu pierworodnym. Według Starego Testamentu Bóg uczynił ziemię i niebo, zasadził ogród Eden i ulepił człowieka z prochu ziemi. W Starym Testamencie nie ma wzmianki, że pierwszy człowiek miał na imię Adam, a więc skąd wzięło się to imię dla pierwszego człowieka? Okazuje się, że imię Adam jest pochodzenia semickiego i oznacza w języku hebrajskim kolor czerwony, czyli kolor ziemi, z której został ulepiony pierwszy człowiek. Jednakże istnieje inne wytłumaczenie tego imienia i odnosi się do słowa Adamach, oznaczającego ziemię, rolę, sugerującego, że pierwszy człowiek był rolnikiem. W językach autajskich Adam oznacza człowiek. W każdym razie jedno jest pewne. Pierwszy człowiek, czyli Adam, z pewnością nie był Rzymianinem, gdyż lud ten jeszcze nie zaistniał. Według religii abrahamowej Adam, czyli pierwszy mężczyzna, został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Jednakże czy faktycznie tak było? Czy Adam zasłużył na takie miano? Kiedy Bóg umieścił człowieka w ogrodzie Eden, dał mu rozkaz. Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Wkrótce Bóg stworzył niewiastę z żebra mężczyzny. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem, po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Niestety pojawia się przebiegły wąż i kusi niewiastę, aby zerwała owoc z drzewa dobra i zła. Niewiasta początkowo odmawia zerwania owocu z drzewa pośrodku ogrodu, mówiąc: Bóg powiedział, nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Przebiegły wąż mówi: wtedy rzekł wąż do niewiasty: na pewno nie umrzecie, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Jak wiemy, zarówno mężczyzna, jak i niewiasta skosztowali zakazanego owocu i ponieśli razem z wężem karę. Bóg przeklina węża słowami: ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Bóg karze niewiastę: obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności. W bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą. Do mężczyzny Bóg mówi: ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałem ci rozkaz w słowach, nie będziesz z niego jeść. Przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu. W trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia. Cierń i oset będzie ci ona rodziła, a przecież pokarmem twym są płody roli. W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Dopiero wówczas mężczyzna nadaje niewieście imię Ewa, oznaczające w hebrajskim budząca życie.
Adam i Ewa zostają wygnani z Edenu i wkrótce Ewa rodzi Kaina i Abla. Abel był pasterzem, a Kain uprawiał rolę. Bóg przyjmował ofiary składane przez Abla, jednak na Kaina i jego ofiary, czyli płody roli, nie chciał patrzeć. Pan, widząc smutek Kaina, zapytał go: dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura? Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną. Jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować. Wówczas Kain poszedł do Abla i powiedział: chodźmy na pole. A gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brata Abla i zabił go. Bóg, widząc zbrodnię popełnioną przez Kaina, powiedział: cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi. Bądź więc teraz przeklęty na tej roli, która rozwarła swą paszczę, aby wchłonąć krew brata twego, przelaną przez ciebie. Gdy rolę tę będziesz uprawiał, nie da ci już ona więcej plonu. Tułaczem i zbiegiem będziesz na ziemi. Ostatecznie Kain opuszcza Adama i Ewę. Po czym Kain odszedł od Pana i zamieszkał w kraju Nod, na wschód od Edenu. Flawiusz, rzymski historyk, pochodzący z rodu kapłańskiego Joariba, nazywa Nod ziemią Nais, położoną na wschód od Edenu. Nazwę Nais tłumaczy się jako ziemia błądzących, co można by zrozumieć jako ziemia grzeszników. Według niektórych badaczy Biblii z Edenu wypływała rzeka, nawadniająca go i dzieląca się na 4 odnogi: Piszon, Gichon, Tygrys i Eufrat. Skoro plemię koczownicze Habiru, czyli potomkowie Izraelitów, byli przybyszami zza Eufratu, całkiem możliwe, że pochodzili z ziemi Nais, czyli ziemi błądzących. Stary Testament wskazuje, że zło i grzech zapoczątkowane w ogrodzie Eden zagościły na dobre, na co wskazują słowa Lameka, pochodzącego z 5. pokolenia linii Kaina. Lamek rzekł do swych żon, Ady i Sili: słuchajcie, co wam powiem, żony Lameka, nastawcie ucha na moje słowa. Gotów jestem zabić człowieka dorosłego, jeśli on mnie zrani, i dziecko, jeśli mi zrobi siniec. Stary Testament wspomina o żyjących na ziemi gigantach i synach Boga. A kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, rodziły im się córki. Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie, jakie im się tylko podobały. Wzburzony tym Bóg rzekł: nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze, gdyż człowiek jest istotą cielesną. Niechaj więc żyje tylko 120 lat. Jednakże granica wieku wyznaczona przez Boga zostaje osiągnięta tylko przez nieliczne jednostki i pojawia się coraz więcej zła i niegodziwości na ziemi. Kiedy zaś Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe, żałował, że stworzył ludzi na ziemi i zasmucił się. Wreszcie Pan rzekł: zgładzę ludzi, których stworzyłem, z powierzchni ziemi, ludzi, bydło, zwierzęta pełzające i ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłem. Okazuje się, że tylko jednego człowieka Bóg darzył życzliwością i był nim Noe, człowiek prawy i nieskazitelny wśród pozostałych ludzi. Noe miał 3 synów, Sema, Chama i Jafeta. Bóg, rozgniewany niegodziwością ludzi, rzekł do Noego: postanowiłem położyć kres istnieniu wszystkich ludzi, bo ziemia jest pełna wykroczeń przeciw mnie. Zatem zniszczę ich wraz z ziemią. Ty zaś zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego, uczyń w arce przegrody
i powlecz ją smołą wewnątrz i zewnątrz. Stary Testament opisuje dokładnie, jak miała wyglądać arka i kto miał się w niej znaleźć, czyli cała rodzina Noego i 7 par różnych zwierząt. W opisie występuje podział na zwierzęta czyste, koszerne i nieczyste, co wskazuje, że Noe był przodkiem współczesnych Rzymian. Kiedy Noe wykonał polecenia Boga, on rzekł: wejdź wraz z całą twą rodziną do arki, bo przekonałem się, że tylko ty jesteś wobec mnie prawy wśród tego pokolenia. Za 7 dni spuszczę na ziemię deszcz, który będzie padał 40 dni i 40 nocy, aby wyniszczyć wszystko, co istnieje na powierzchni ziemi, cokolwiek stworzyłem. Jak przebiegał potop i czy dzięki niemu Bogu udało się pozbyć złych i grzesznych ludzi z powierzchni ziemi, o tym opowiem w następnym odcinku. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee Tu, link pod filmem. W celu rozpowszechniania przekazywanych treści proszę nie zapominać o subskrypcjach, polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 93, w którym opowiedziałem o Adamie i Ewie oraz Kainie i Ablu. Serdecznie zapraszam do odcinka 94 pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 31.